Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i w tym filmie zrobimy sobie unboxing stelaża regulowanego od firmy Motion Desk. Nazywa się to konkretnie u nich na stronie stelaż premium, natomiast na samej paczce, która od nich przyszła, nie ma nic na ten temat. Jak mówiłem w poprzednim filmie, biurko, które sobie do tej pory zbudowałem, zmieniło troszkę wymagania i postanowiłem zrobić tak, żeby jeździł góra-dół, żeby móc sobie czasem wstać. No i z różnych takich powodów. W każdym razie przyszło to właśnie ostatnio i jest to dość duże i ciężkie, waży 30 kg, ale swoją drogą spodziewałem się, że będzie to znacznie większe, więc fajnie to upchnęli w takim małym pudełku. Tutaj macie też wymiary, jakby Was to interesowało, i tutaj konkretnie, to już może być ciekawsze, SKU. Można sobie zgooglować i zobaczyć, co to tak naprawdę jest, skąd to przyszło, bo jest tam więcej danych. No dobra, i w sumie nie zamulając, oprócz tego zobaczymy sobie coś w środku. Ja już to rozciąłem, jak widać na tym obrazku. Nie używać noża. Zgadnijcie, czego użyłem. Zamówiłem kolor srebrny. Dokładnie taki sam powinien być jak ten, który miałem do tej pory. Pierwsze, co tu się wyłania, przewód zasilający, cienki, bez uziemienia. Oprócz tego instrukcje. No i już po samej instrukcji spodziewam się, że jest to produkt chiński. Użytkownik manual. Chyba ktoś bezpośrednio z angielskiego przetłumaczył. Więc to, co Chińczycy mają w zwyczaju robić, czyli tłumaczyć bezpośrednio z angielskiego na polski za pomocą tłumacza. I co tu jest? Jakaś karteczka, żeby co? Tu już jest po polsku. Żeby zamontować skrzynkę na spodzie blatu. Spoko, zrobimy to. Instrukcje są dwie. Jedna jest od tego panelu sterującego, druga od samego stelaża. Zobaczmy, co tu jest. To, co bym się spodziewał, czyli skręcanie tego. No i tyle. W sumie nie wygląda to na coś skomplikowanego. Tak samo jak podłączenie tego całego sterownika. Zobaczmy, co jest w instrukcji panelu. Tu już z tego, co widzę, w różnych językach. Ciekawe, czy jest po polsku. O, nawet i jest po polsku. Natomiast za dużo tych informacji tutaj nie ma. Tak naprawdę dwie strony. Blokowanie minimalnej i maksymalnej wysokości, konfiguracja czułości, kolizji, usuwanie jakichś blokad. To nas na razie nie interesuje. Także wracamy do tego, co jest w środku. A jest tu dużo takich kartonowych wypełniaczy. Dość twardych. W sumie jeszcze nie widziałem wypełniaczy tego typu. Wypełniacz. Niepotrzebne. I co tu pierwsze wyjdzie? Tak. Muszę Wam to z daleka pokazać, bo to jest dość długie i mi się w kadrze nie mieści. Natomiast jest to ten element, który będzie pod biurkiem i w środku ma być tutaj ten sterownik gdzieś. Czyli za jego pomocą też możemy rozstaw tych kolumn wyregulować i dopasować to do swojego blatu. Dobra, to idzie na bok. Jest tu jeszcze jakaś kartka w środku, żeby co? Nałożyć go na produkt. Nie wiem jeszcze, co to tam jest. Wygląda na jakąś naklejkę. Dobra, jedna część jest z głowy. Dzięki temu kolejne dwa wypełniacze można wywalić. Tutaj dwie ciekawostki, jakieś takie dwa pudełka. Zobaczymy sobie, co tam jest później. Tam dalej z tego, co widzę, są kolumny. Nie wiem, czy jeszcze coś oprócz tego tam jest. Chyba nie ma. A nie, jednak jest. Dobra, spróbuję to wyjąć, chociaż jest to dość problematyczne. To jest nie dość, że duże, to i ciężkie. O, ale jest jeden kolejny element. Podejrzewam, że to są te takie wsporniki do blatu. I coś jeszcze w środku, to też zajrzymy później. No i tak, te ostatnie rzeczy, dwie, które tam zostały, no to są kolumny wraz z przewodami. Wygląda to tak, chyba nie ma sensu, żebym to teraz wyciągał, jeżeli nie będę tego teraz składał. Chociaż, dobra, wyciągnę, może będzie fajnie. Dobra, to wyciągnę jedną, zobaczymy, jak to wygląda. W sumie trochę waży.
trochę waży. Z góry coś takiego. No a od góry za wiele nie widać, jest to zaślepione takim plastikiem. Jest tam najprawdopodobniej silnik i jego jakieś sterowanie. Tak to wygląda. Dokładniej Wam może przy składaniu pokażę. Jeszcze ciekawa może być wtyczka, jaka tutaj jest. Jakaś taka wariacja wtyczki od zasilaczy. O, takie cudo. Dobra, chwila przerwy. Położę to gdzie indziej, żeby zrobić miejsce na te mniejsze paczki. No dobra, mniej więcej ogarnięte, a otworzymy sobie te resztę rzeczy. Jeszcze wyciągnąłem tamten element, żebyśmy sobie rzucili na niego z bliska okiem. Zobaczymy, jak to jest wykończone. Już Wam teraz zdradzę, że z daleka wydaje się całkiem spoko. Czyli tak jak mówiłem, to są raczej te elementy wspierające blat. Powiedzmy, że to by było do tego stołu, no to by było w ten sposób, tak? Zobaczymy, co jest w środku tegoż to pudła. Dobra, już wiem, co tutaj jest. Okazuje się, że to są właśnie nogi. Co tutaj widać? 4 otwory od dołu przykręcane i wygląda na to, że to są regulowane. No jest to taka nakrętka, więc zakładałbym, że można. Można sobie wypoziomować to biurko. Patrzmy na jakość wykonania tego. Zbliżenie. Spawy ładne. Nic tutaj póki co jakiś skaz nie widziałem też na tym malowaniu. Więc wydaje się spoko. Też samo to pakowanie, chociaż niepozorne, no bo jednak to jest sam karton, żadnego styropianu. Też całe to pudło nie było opakowane w nic innego. No zdało egzamin. Przynajmniej na tę chwilę nie widzę żadnych transportowych uszkodzeń. A to jest jednak ciężkie. I jak przyjechało tak z Chin, no to znaczy, że jest git. Swoją drogą nie wiem, czy to jest stal czy aluminium, ale się dowiem. Tu chciałem spojrzeć też na to, czy nie ma jakichś tam większych, czy to niedoróbek malowania i wszystkich innych rzeczy, których można by się spodziewać po takiej konstrukcji. W ogóle to jest, no ciężkie to jest i grube, także no myślę, że będzie stabilnie. Dobra, wydaje się spoko. I zostały tylko te małe elementy. Kot przejął taktyczny stół do unboxingu. O, on oceni swoim okiem. Zostały 2 małe pudełka. To jest cięższe. Po tym cosiu tutaj zakładam, że to jest ten sterownik. A tu pewnie zgaduję, że śrubki. Już tak spojrzałem przez ten otworek. No ale zajrzyjmy. Otóż tak. Pusto. Nic więcej. Oprócz tego taki sterownik. Podobna informacja co na tej kartce wcześniej. Jeśli miałbym ocenić swoje wrażenie tego plastiku, no to nie jest to plastik premium. Chiński plastik. Ale przynajmniej nie śmierdzi. I jest taki, wydaje się być w miarę elastyczny, więc raczej by jakoś specjalnie nie popękał z czasem, czy przy jakichś uderzeniach. No to taki średni bym powiedział. Jak na obudowę pod stół to wystarczy. Co tu jest napisane? Jakieś kalibrowanie tego, czy coś w tym stylu. Zobaczmy bardziej techniczne informacje. Nic ciekawego na temat tych danych nie powiem, bo żadnego takiego stelaża elektrycznego nie miałem, więc nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Wy się możecie wypowiedzieć, jak wiecie. Tutaj 2 moleksy na 2 silniki i złącze RJ-ki albo trochę szersze. Nie jestem pewien w tej chwili. Kocie, teraz ty oceń, a ja zajrzę, co jest w drugim pudełku. Tu powinien być jeszcze ten panel sterujący, tak? No i jest. Tego nie będę rozpakowywał, ale widać wkręty, śruby do skręcenia tego, nawet jakiś kluczyk jest i też widzę tu nawet takie przyklejane uchwyty, żeby sobie przewody powspinać i też jakieś właśnie spinki do nich. Także spoko.
i jakieś tam podkładki. No i panel. Co ten panel? Data jest nawet. Marzec tego roku. Tak długo nie leżało, czyli schodzi. Jest git. No i przewód zgodnie z założeniem. O, swoją drogą, on tutaj, jakby ktoś był ciekawy, wszystkich pinów nie używa. Możliwe, że tam można coś jeszcze innego podłączyć i jakoś tym sterować. Widziałem, że był do kopienia z modułem Bluetooth, więc może może jest taki panel wtedy z Bluetoothem. No ale dobrze. Wygląda na to, że to wszystko. Także napiszcie, co o tym sądzicie i napiszcie, może macie właśnie już ten taki stelaż. To ja się chętnie dowiem, jak się Wam sprawdza. Jeżeli macie jakieś inne, to oczywiście również zapraszam, bo no fajnie wiedzieć, co tam jest na rynku i czy to był dobry wybór, czy nie. Aczkolwiek to się pewnie okaże dopiero, jak to wszystko zmontuję. No i to tyle, nie ma co przedłużać. Standardowo zostawcie lajka, subskrypcję, co tam chcecie albo nie chcecie, jeżeli chcecie takich rzeczy więcej. Ewentualne pytania odnośnie tego, jeśli macie, to również zapraszam, to w kolejnym filmie ewentualnie odpowiem. No i tyle. Do następnego. Cześć. O tak Wam pomacham.